Zauważyliście to? Kiedy byliśmy dziećmi, na wakacje czekało się w nieskończoność. Czas się ciągnął, a 2 miesiące wydawały się trwać wiecznie. A teraz jest poniedziałek. Praca, zakupy, pranie, rachunki, kilka spraw do załatwienia. I nagle znowu jest piątek. Potem kolejny miesiąc, kolejne święta, kolejny rok. I w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, co właściwie wydarzyło się przez ostatnie 5 lat. To nie będzie film o fizyce czy teorii względności. Poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego nasze zwykłe dorosłe życie przelatuje nam przez palce, zanim zdążymy się nim nacieszyć. Mam 45 lat i czasami, gdy przeglądam stare zdjęcia, to trudno mi uwierzyć, ile lat minęło od niektórych wydarzeń. Wydaje mi się, że całkiem niedawno siedziałam w szkolnej ławce, pisałam piórem w zeszycie, a na marginesach rysowałam serca, kwiatki, czy pisałam nazwiska osób, o których dzisiaj prawie nie pamiętam. Pamiętam ostatni dzwonek przed wakacjami. Wychodziło się ze szkoły i nagle miało się przed sobą całe 2 miesiące. 2 miesiące, których końca prawie nie dało się sobie wyobrazić. Pamiętam zapach mokrego asfaltu po letniej burzy, jazdę rowerem bez konkretnego celu, czy popołudnia, podczas których pozornie nie działo się nic szczególnego, a mimo to każde wydawało się trochę inne. Później przyszło dorastanie. Pierwsze samodzielne wyjścia, pierwsze przyjaźnie, które miały trwać przez całe życie, pierwsza miłość, pierwsze rozczarowania, muzyka nagrywana z radia, czy czekanie na telefon. Każdy rok miał wtedy własny klimat, własne piosenki, własnych ludzi, własne problemy. A później stałam się dorosła i zauważyłam, że gdzieś po drodze lata zaczęły się do siebie upodabniać. Jedna z przyczyn jest dość prosta. Dzieciństwo było pełne pierwszych razów. Pierwszy dzień w szkole, pierwsza jazda na rowerze, pierwsza noc poza domem, pierwsza wycieczka bez rodziców, pierwsze zakochanie. Nowe doświadczenia wymagają uwagi, trzeba się im przyjrzeć, zrozumieć je i nauczyć się, jak sobie z nimi poradzić. Dlatego łatwiej zostają w pamięci. Kiedy wracamy do dzieciństwa, widzimy konkretne sceny. Szkolny korytarz, dom babci, pierwszy rower, to jedno szczególne lato, piosenkę, która natychmiast przenosi nas do określonego miejsca i czasu. Dorosłość nie jest pozbawiona ważnych wydarzeń. Tyle, że znacznie większą jej część przeżywamy już na znajomym terenie. Jest też inne bardzo proste wyjaśnienie. Kiedy mieliśmy 10 lat, to jeden rok stanowił 1/10 całego naszego dotychczasowego życia. 10%. To ogromny fragment wszystkiego, co wtedy znaliśmy i pamiętaliśmy. Nic dziwnego, że wydawał się tak długi. Kiedy mamy 40 czy 45 lat, ten sam rok jest już tylko niewielką częścią całego naszego doświadczenia. Oczywiście nie liczymy tego świadomie, nie budzimy się rano z myślą, że właśnie zaczynamy kolejny procent swojego życia. Ale dla dziecka miesiąc może wydawać się nieskończony. Dorosły mówi: spotkajmy się za miesiąc, a potem kilka razy spojrzy na kalendarz i ten miesiąc już minął. Ta proporcja nie wyjaśnia wszystkiego, ale pomaga zrozumieć, dlaczego każdy kolejny rok może wydawać się trochę mniejszy od poprzedniego. W dorosłym życiu wiele rzeczy robimy już niemal automatycznie. Wstajemy o podobnej porze, jedziemy tą samą drogą, robimy zakupy w tym samym sklepie, wykonujemy podobne obowiązki. Nasze dni mogą być wypełnione od rana do wieczora, mogą być męczące, nerwowe i pełne spraw do załatwienia. Ale jeżeli wyglądają podobnie, pamięć nie zawsze zapisuje każdy z nich jako oddzielne wydarzenie. I tu pojawia się paradoks. Kiedy przeżywamy monotonny tydzień, może się on ciągnąć bardzo długo. Zwłaszcza kiedy czekamy na piątek albo na zakończenie trudniejszego okresu. Ale gdy po kilku miesiącach próbujemy do niego wrócić, prawie go nie widzimy. Zlewa się z innymi podobnymi tygodniami. To trochę jak jazda nieznaną trasą. Za pierwszym razem zauważamy skrzyżowania, budynki i znaki. Sprawdzamy, gdzie trzeba skręcić, droga wydaje się długa, bo wszystko wymaga naszej uwagi. Kiedy jedziemy tą samą trasą po raz 100, możemy dotrzeć na miejsce i prawie nic nie pamiętać z samej podróży. Czas nie płynął szybciej, po prostu nie musieliśmy już tak uważnie go rejestrować. I być może podobnie dzieje się z całymi fragmentami dorosłego życia. Nie znikają dlatego, że nic się w nich nie wydarzyło.
znikają, ponieważ zbyt wiele dni wyglądało prawie tak samo. Dorosłość bardzo łatwo zamienia się również w listę rzeczy do wykonania. Trzeba odpisać, zadzwonić, zapłacić, posprzątać czy przygotować się na jutro. Kończymy jedną sprawę, a na jej miejscu od razu pojawia się następna. W ten sposób wchodzimy w coś, co można nazwać trybem oczekiwania. Czekamy na koniec dnia, czekamy na piątek, na urlop, na moment, kiedy w pracy zrobi się spokojniej. Na czas, kiedy wreszcie uporządkujemy wszystkie sprawy i zaczniemy naprawdę korzystać z życia. Tylko że ten spokojniejszy moment bardzo często nie nadchodzi. Kończy się jeden trudniejszy okres, a zaraz zaczyna się następny. Jedna sprawa zostaje załatwiona, a na jej miejscu pojawiają się kolejne. Mijają miesiące, podczas których jesteśmy przekonani, że prawdziwe życie zacznie się później. Kiedy będziemy mieć więcej czasu, kiedy będziemy mniej zmęczeni, kiedy wszystko się ułoży. Ale przecież te zwykłe, nieidealne dni również są naszym życiem. Nie są poczekalnią, nie są wersją roboczą. To właśnie teraz trwa ta właściwa wersja. Nie zatrzymamy zegarów, nie wydłużymy lata i nie sprawimy, że kolejne urodziny przestaną przychodzić. Możemy jednak wpłynąć na to, jak przeżywamy i zapamiętujemy czas. Jeśli podobne dni zlewają się ze sobą, od czasu do czasu warto przerwać ten automatyczny bieg. Nie musi to być daleka podróż ani wielka życiowa zmiana. Można wrócić do domu inną trasą, odwiedzić miejsce, w którym nigdy wcześniej się nie było, albo spróbować czegoś, w czym na początku będziemy zupełnie nieporadni. Nie chodzi o to, żeby codziennie szukać nowych atrakcji. Dorosłe życie zawsze będzie składało się z obowiązków, rutyny i zwykłych dni. Nowe doświadczenie ma tylko na chwilę obudzić naszą uwagę i powiedzieć: zatrzymaj się. Ten dzień był trochę inny. Pomagają też małe rytuały. Pierwsza kawa wypita na balkonie wiosną, coroczna wycieczka w to samo miejsce, spacer w pierwszy naprawdę ciepły wieczór, albo ulubiona potrawa przygotowywana tylko raz w roku. Takie drobiazgi mogą wydawać się nieważne, ale później stają się punktami, wokół których układają się wspomnienia. A to dzięki nim rok przestaje być jedną długą plamą. Zaczyna mieć własne miejsca, zapachy i momenty. Jest jeszcze jedna rzecz, być może najważniejsza. Od czasu do czasu trzeba zauważyć to, co właśnie trwa. Nie po to, żeby zmuszać się do wdzięczności, nie po to, żeby udawać, że każda chwila jest piękna, a każdy zwykły dzień wyjątkowy, bo nie każdy jest. Czasami dzień jest po prostu męczący, kawa stygnie, pranie czeka, a my nie mamy siły zachwycać się światem. Ale można na chwilę pomyśleć: tak wygląda teraz mój dom. Tak brzmi głos bliskiej osoby. Na to czekam, z tego się cieszę. To właśnie za tymi zwykłymi rzeczami możemy kiedyś zatęsknić. Często tęsknimy za przeszłością nie dlatego, że naprawdę była lepsza. Tęsknimy, ponieważ jest już zamknięta. Patrzymy na nią z daleka, bez codziennego zmęczenia, bałaganu i niepewności, które wtedy również nam towarzyszyły. Pamiętamy letni wieczór, ale nie pamiętamy komarów. Pamiętamy rodzinny dom, ale zapominamy o kłótniach, które wtedy mogły mieć miejsce. Pamiętamy młodość, ale nie zawsze pamiętamy, jak bardzo chcieliśmy być już starsi. Być może za kilka lat z podobną czułością pomyślimy o naszym obecnym życiu, o mieszkaniu, które dzisiaj wydaje się zbyt małe, o zwykłych rozmowach w biurowej kuchni, o twarzach, które widujemy tak często, że przestaliśmy się im naprawdę przyglądać. Nie chodzi o to, żeby bać się upływu czasu, ani o to, żeby każdego dnia przypominać sobie, że życie jest krótkie. Taka myśl potrafi bardziej przytłoczyć niż pomóc. Chodzi raczej o to, żeby nie odkładać całej uwagi na później. Czas nie zaczyna nagle płynąć szybciej po 30 czy 40. Zmienia się tylko sposób, w jaki go przeżywamy i zapamiętujemy. Dzieciństwo wydawało się długie, ponieważ było pełne nowych doświadczeń, wyraźnych granic i pierwszych razów. Dorosłość często mija szybciej, ponieważ zbyt wiele jej fragmentów przechodzimy znajomą trasą. Od zadania do zadania, od poniedziałku do piątku, od jednego urlopu do następnego. Nie możemy wrócić do dzieciństwa. Możemy jednak odzyskać coś, co wtedy przychodziło nam naturalnie. Ciekawość, zauważanie szczegółów, robienie rzeczy bez pewności, że będą do czegoś przydatne. I obecność w chwili, która nie musi być wyjątkowa, żeby była ważna.
Bo może problem nie polega na tym, że dorosłe życie mija zbyt szybko. Może po prostu zbyt często zauważamy je dopiero wtedy, kiedy już minęło. To był Świat po ludzku. Jeśli ten temat dał Ci do myślenia, daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz zostać tu na dłużej, subskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.